NAFD było dla nas bardzo dobre, ale z tego co wiem, to niestety firma już nie istnieje, więc czas zastąpić tą naklejeczkę czymś innym na laptopie. Chcę spojrzeć szybko na kalendarz, ponieważ dzisiejszy odcinek jest odcinkiem numer 10 z obecnego 3. sezonu i myślę, że myślę, że w dosyć naturalny sposób doszedłem wreszcie do idealnego grafika, według którego mogę działać dalej. Jeśli popatrzymy na daty, w których publikowane były poszczególne odcinki 10 sezonu, 3 sezonu, do 10 to jeszcze nam daleko. Zaczęliśmy od 31 maja, potem był 3 czerwca, 6 czerwca, 9, 12, 15, 18, 21 i 24. Dzisiaj jest 27, to znaczy jak nagrywam to wideo jest 26, ale 27 pojawi się na YouTubie. Wniosek posyłamy regularnie co 3 dni. Wszyscy ci, którzy osiągnęli sukces na YouTube i mówią innym YouTuberom jak działać, żeby również osiągnąć sukces, wszyscy ci guru mówią, że bardzo ważne jest systematyczne posyłanie filmów. I przyznam szczerze, że taki grafik bardzo mi zaczyna odpowiadać co 3 dzień. Mam wtedy bardziej zbalansowane życie, mogę żyć normalnie w miarę, nie muszę 100% swojego czasu poświęcać robieniu filmów. Mogę produkować odcinki, które są trochę bardziej tematyczne, a nie całkowicie chaotyczne i zupełnie o niczym. I co najlepsze, jak do tej pory wyrabiam się na czas. I moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby się nie spóźniać. W momencie jak się widzowie przyzwyczają do tego, że co 3 dzień pojawia się film od We Are Going Somewhere, David M. coś tam gada do kamery, to wszystko to idzie do przodu tak jakby lepiej. Taki jest cel oczywiście. Więc oficjalnie mamy nowy grafik. Nowe wideo co 3 dzień. To nie jest codzienny vlog. To jest vlog co 3-dniowy. Witamy na kanale. Pola, jaka jesteś zła? A szybko tak nie, jaka jesteś zła? Pokaż. Oj. Oh, the brooding Paula. Ojej. Pokaż. Mała Pola rośnie jak na drożdżach. Ma w tej chwili półtora roku prawie. Gdzie? 14 miesięcy, to jest rok i 2 miesiące. Prawie 1,5 roku. Zanim film wyedytujemy i pójdzie online, to będzie 1,5 roku. To 4 miesiące jeszcze. No i co, zdrowa jest? Zdrowa, rośnie jak na drożdże, szczęśliwe. Uśmiechnij się. Uśmiecha się non stop. O! Cały czas się uśmiecha. I je dużo. I lubi jeść, tak? Uwielbia jeść. Jaki masz pełny brzuszek? Pokaż, jaki masz pełny brzuszek. On ci będzie drapać. Whenever I tell her like how full is your belly, she picks up the shirt and she shows you the belly, but she can't do it because she has the... Nie. No i dzisiaj Pola jest kibicem, tak jak my wszyscy, Tak. bo Pola kibicuje Polakom i Polacy muszą wygrać, tak? Pola to jest Polak bez K. No tak, jak najbardziej. No dobra. Idziemy na mecz, baby. Idziemy na mecz. Woohoo! To jest Polska. Polska gola! Polska gola, Polska biało-czerwonica. Woohoo! Poślij buziaczka, no. W odpowiednim miejscu, tam powinni być nasi 3 środkowi obrońcy. Jestem tutaj z moim gronem ekspertów w przerwie meczu. To żeś się popisał, Dawid. Jest niestety 0-1 i chciałbym wiedzieć, co panowie sądzicie na ten temat i co najważniejsze, jak z tego wyjść, żeby było lepiej. Ja myślę, że trener chyba powinien wiedzieć najlepiej, jak z tego wyjść, ale musimy coś rozruszać z przodu, coś musimy zmienić, bo jest średnio, lepiej na pewno niż w pierwszym meczu, ale
Ale nie, wynik ciężko taki jest. sam. No taki sam, mam nadzieję, że odmienimy te losy. No musimy popatrzeć też na inne reprezentacje, zwłaszcza Niemiec, bo Niemcy grały do końca, wczoraj wygrały i dzisiaj też musimy grać do końca, nie mamy nic do stracenia. Panie Sławomirze, Tak jest. rada dla Polaków jakaś tych oglądających i tych na boisku? Ty tam trzeba chyba fejsze zmienić, zobacz od Co ty się na fejsie patrzysz? Mecz, Polska gra, nie? Nie, co ty. I tak jesteśmy lepsi. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie i mam nadzieję, że w dużo lepszych nastrojach wyjdziemy tutaj za 45 minut. Dawid, bateria ci się kończy. Zawsze mi się bateria kończy. Piwnica pełna Polaków niestety nie pomogła. 0-3. Blondie, you weren't cheering the Polish team enough. Is that why they lost? Do you even know the score? 3-0. Oh my god. See, I know. Unfortunately, this is the end of Poland participation in the World Cup. Did you know that? I thought there was 3 games. Yeah, but if you lose 2, you're basically going home. But they still get to play another one, They get to right? play. Yeah, So you for get to- honor. You get to watch one more. For honor. We get to watch. You're right about that. No cóż, przynajmniej dobrze nam rosną polskie dzieci i często się uśmiechają. Może w przyszłości Pola zostanie kiedyś piłkarką nożną i przywróci świetne lata polskiego futbolu, polskiej piłki nożnej. Teraz temat trochę mniej zabawny. Nie wiem, ilu z Was zdaje sobie sprawę z tego. Mamy trochę nowej publiczności na kanale, więc być może nie zdajecie sobie z tego sprawy w ogóle, że moja droga żona Bloni walczy z stadium 4 raka piersi. Została zdiagnozowana w czerwcu 2016 roku i przez długi czas ta diagnoza kształtowała trochę to, co działo się na naszym kanale. W tej chwili jest ponad 2 lata po jej diagnozie i nadal walczy. Na co dzień nie widać w zasadzie żadnych efektów tej choroby, ale przeszła sporo. Przeszła przez 4 cykle chemii. Jest dużo odcinków na kanale, gdzie nie ma włosów. To właśnie z tego powodu, że przyjmowała chemioterapię i włosy wtedy wypadają. Przeszła 2 operacje, jedna z nich to było wycięcie połowy wątroby, ponieważ w momencie, kiedy ją zdiagnozowali, miała już przerzuty do wątroby, co jest bardzo poważną sytuacją. Lekarze nie mieli specjalnie wesołej prognozy dla nas w momencie, kiedy postawiono diagnozę, ale 2 lata później nadal tutaj jest, walczy i dzisiaj właśnie jesteśmy na przyjmowaniu kolejnej dawki leków, które w tej chwili nie są kategoryzowane jako chemioterapia. Są to konkretnie leki, które nazywają się Herceptin i Perjeta i one po prostu powstrzymują tego raka przed agresywnym rozwojem. Tak w ogóle to nie wolno filmować tutaj w szpitalu, więc pewnie za chwilę mnie ktoś opierdzieli. I'm just giving people the update about your situation and why we're in hospital today, because I figured we have a lot of new viewers on the channel in the recent times, and I just don't know how aware they are of what's going on really. So how do you feel today? This is one of your not bi-weekly but tri-weekly infusions. You just got your blood work. Everything good? Well, these are low and high, but they don't seem to be causing any problem, so because I'm still getting the infusion. Po każdym takim dniu, kiedy Bloni musi pobierać te swoje obecnie podawane jej leki, reszta dnia jest praktycznie wyłączona z obiegu, że tak powiem, ponieważ po przyjęciu tych leków jest na tyle osłabiona, że może jedynie spać. Więc jest to ze strony organizacyjnej bardzo wkurzająca i ograniczająca sytuacja. Nie będę już mówił długo na ten temat, chcę tylko nadmienić jeszcze jedną sprawę i dochodzę tutaj do tak jakby sedna tego, o czym właśnie jest ten odcinek. Sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym w Stanach jest taka, nie wiem czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, dlatego chcę o tym powiedzieć,
że nawet jeśli ktoś ma ubezpieczenie, tak, pracując tak jak my na własną rękę, musi sobie sam je opłacić, okej, nie ma sprawy. Kosztuje to w miarę dużo na miesiąc, ale powiedzmy, że przy jakichś tam średnich zarobkach jest człowiek w stanie się wyrobić. Ubezpieczenie w Stanach, większość planów ubezpieczeniowych tak zwanych, czyli po prostu pakietów ubezpieczeniowych, na które się człowiek zapisuje i za które płaci, ma tak zwany deductible, czyli sumę, którą klient płaci sam względem kosztów medycznych za jakiekolwiek tam leczenie, usługi medyczne. Czyli jeśli na przykład jakaś usługa medyczna jest wyceniona na $10,000 dla łatwego rachunku, pierwsze 500 klient zawsze, pacjent płaci sam. Mimo to, że ma ubezpieczenie i płaci tą stawkę ubezpieczeniową co miesiąc. Więc to musi być jasno sprecyzowane. W danym przypadku może to być, przyjmijmy na przykład 26 000 na rok. To są bardzo realne liczby z życia wzięte. Czyli płacimy, powiedzmy tam, no dajmy na to 1200 na miesiąc plus 26 000 na rok tak zwanego deductible, czyli jeśli ktoś korzysta z usług medycznych szpitala dużo w ciągu roku, tak jak moja żona właśnie, to na pewno do tych 26 000 dojdzie. Czyli to są wszystko koszty, które samemu trzeba pokryć. Tylko i wyłącznie, żeby mieć dostęp do usług medycznych. W momencie, kiedy pojawia się przewlekła, poważna choroba, tak jak właśnie w przypadku Bloni, ubezpieczenie nie płaci za wszystko. Są po prostu usługi medyczne, część usług, część jakichś tam rachunków szpitalnych, które z jakiegoś powodu w ogóle nie podlegają pod ten kontrakt ubezpieczeniowy i firma ubezpieczeniowa odmawia płacenia za nie. I tu właśnie zaczynają się schody, ponieważ w momencie, kiedy już człowiek przełknie to, że no jest te 26 000 na rok tak zwanego deductible i stawka ubezpieczeniowa 1200 na miesiąc, co w sumie daje nam $40,400 na rok, tak? Na szybko w głowie policzone. I potem właśnie zaczynają pojawiać się rachunki ze szpitala albo z ubezpieczenia, obojętnie. I na początku jest to $100, 150, 200, 500, 1000, a potem jest 16 000, 42 000 i takie rachuneczki sobie przychodzą kilka razy na miesiąc. W pewnym momencie osiągają sumy niebosiężne, są to dosłownie setki tysięcy dolarów, czasami dochodzi nawet ponad 1 000 000, może zależy od przypadku. I dlatego właśnie powszechna jest taka opinia, że jeśli w Stanach już się zachoruje na coś poważnego, to człowiek ma po prostu... I taka jest prawda. Mimo że Ameryka nie jest już tym rajem sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, kiedy zarabiało się tutaj krocie w porównaniu do Polski, to nadal jeszcze można tutaj całkiem dobrze żyć. Uważam, że wszystko zależy od tego, jak się człowiek ustawi i gdzie jest, ale fakt pozostaje niezbity, że w momencie, kiedy pojawi się przewlekła, długa, poważna choroba, to koszty medyczne mogą wykończyć i największych chojraków. Podsumowanie całego tego tematu jest takie, że trwa walka o utrzymanie dostępu do usług medycznych, ponieważ leczenie Bloni nie może zostać przerwane. W momencie, jeśli zostaną zatrzymane te leki, które w tej chwili przyjmuje, jest bardzo, bardzo duże ryzyko, że jej rak rozwinie się szybko, powróci i wtedy będzie jeszcze większy problem. Więc cały nasz cel w tej chwili, nasza walka sprowadza się do tego, żeby utrzymać jej dostęp do ubezpieczenia, do usług medycznych. Być może nadszedł czas, żeby na poważnie przyjrzeć się pytaniu, czy faktycznie będziemy dalej mieszkać w Stanach, czy może w jakimś innym kraju. Zazdroszczę sesji fotograficznej, pokażcie potem zdjęcia. To w odniesieniu do naszej fotografii kulinarnej sprzed 2 odcinków. Zdjęcia oczywiście są na naszej stronie, zapraszamy serdecznie, tu jest link. Mam nadzieję, że znajdziecie je godne waszej uwagi. Na dzisiaj to wszystko, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za 3 dni, trzymajcie się, pozdrawiamy letnio i serdecznie. It's Polska Gola. Polska gola, Polska gola, Polska gola, Polska gola, Polska gola.